Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona F100 Yalu. Telefon prezentuje się bardzo elegancko. Jest to stylowy Soniak wyprodukowany przez markę Sony Ericsson. Telefon posiada na przedniej ściance wyświetlacz. Niestety w tym przypadku wyświetlacz uległ mi uszkodzeniu, więc Wam nie pokażę, ale ten wyświetlacz wyświetlał godzinę, datę, zasięg, podstawowe funkcje tego telefonu. Posiada również na tej ściance aparat. Jest to aparat 3,2 megapikselowy. Niestety nie został wspomagany przez diodę LED, która służyłaby również jako funkcja latarki. Na bocznej ściance widzimy napis microSD. W tym przypadku telefon obsługuje karty pamięci microSD. Później Wam pokażę. Tu obok widzimy klawisze ściszania, pogłaszania, zmniejszania i zwiększania naszych zdjęć. Na tylnej ściance widzimy tylko i wyłącznie praktycznie napis marki Sony Ericsson. Tutaj mamy ikonkę i na samym dole mamy otwory na główny głośnik. Na drugiej bocznej ściance znajduje się fastport ładowania. Jest to standardowy fastport dla Sony Ericssonów. Po otwarciu klapki widzimy wyświetlacz. Jest to wyświetlacz dwucalowy w przedziale na 240 na 320. Teraz sobie ściągniemy klapkę i zobaczymy naszą baterię. Bateria oryginalna w tym telefonie to BST38. Jest to oczywiście oryginalna bateria, jaka została produkowana dla tego modelu telefonu. Bateria posiada 930 mAh. Taka bateria spokojnie wytrzymuje kilka dni normalnego użytkowania i taka bateria widzimy też, że została wyprodukowana w 2009 roku w 4. tygodniu. Teraz sobie przejdziemy dalej, zobaczymy pod nalepką e-mail tego telefonu, co jest opisane. Tu u samej góry mamy markę Sony Ericsson, oczywiście model F100. Odwrócimy sobie telefon i widzimy następne informacje. Tu mamy oczywiście telefon został wyprodukowany w Chinach, bo te już nowsze Sony Ericssony były niestety bądź stety produkowane w Chinach, ale to nie zmienia faktu, że jakość tych telefonów została na wysokim poziomie. I tu mamy na samym dole, widzimy jeszcze rok produkcji tego telefonu, jest to 2010, 29 tydzień. I jak wcześniej wspomniałem, telefon obsługuje karty pamięci microSD, naprawdę bardzo fajna sprawa, już nie M2, tylko microSD, dlatego na pewno już nam te karty pamięci nie braknie nigdy. W tym przypadku widzimy kartę 4 GB. Szukałem w specyfikacjach, niestety nie doszukałem się, jakie pamięci ten telefon obsługuje tak naprawdę, ale 8 GB testowałem, to spokojnie telefon uciągnie, więc bez problemu możecie sobie, jeśli macie taki telefon, bądź chcielibyście mieć 8 GB bez jakichś tam większych obciążeń, spokojnie ten telefon obsłuży. I też fajna sprawa w tym telefonie, jeśli chodzi o kartę pamięci. Przeważnie są takie wsówki, wsuwa się. W tym przypadku myślałem, że ta wsówka została zgubiona przez innego właściciela, ale w tym przypadku tę kartę pamięci się wysuwa, o, widzicie, w taki sposób, że nakładamy ją tutaj w tym miejscu na ten zaczep, przylegamy do końca i dosuwamy do drugiego zaczepu, więc tu nie potrzeba właśnie nam takiego przesuwu dodatkowego, tylko tutaj na tych dwóch zaczepkach nam ta karta trzyma.
Dobre rozwiązanie, bo to się nam szybko nie uszkadza i nie ma problemu tutaj składaniem naszej karty. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego wszystkie funkcje, potestujemy nasz aparacik, sprawdzimy jakość muzyki i inne opcje. Fajną też opcją w telefonie jest dioda powiadomień. Na głównej klapce, na przedniej widzimy, jak się poświetla przy włączaniu telefonu. Oczywiście ona również świeci przy dojściu SMS-a, przy dzwonieniu i różnego typu powiadomień. Jeszcze nie wspomniałem, że telefon też był produkowany w wersji Dolce & Gabbana. Była to bardzo stylowa wersja tego modelu i była o wiele oczywiście droższa. Zobaczcie sobie tam w internecie, jeśli Was to interesuje. Oczywiście po resecie telefonu bądź wyciągnięciu baterii musimy po prostu ustawić sobie telefon na język, zmienić sobie naszą datę, godzinę i tak dalej. My sobie przejdziemy do menu. Jak widzimy, menu jest bardzo zbliżone do innych Soniaków, bardzo podobne. Tu nam będzie ciężko, że jakoś zobaczymy. I widzimy, zobaczmy, przejdziemy sobie do naszych podstawowych funkcji. Na samym dole widzimy, znajduje się menadżer plików. Do niego sobie jeszcze wrócimy. Aplikacje, połączenia wideo, oczywiście wideo rozmowy, kalendarz, zadania, notatniki, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć kodów. Wychodzimy sobie z tego, zobaczymy nasze ustawienia, na przykład ogólne. I tu widzimy, możemy sobie przywrócić ustawienia fabryczne oczywiście w każdym telefonie. Skróty, sterowania głosem, język, podstawowe oczywiście opcje. My sobie przejdziemy do ważniejszych opcji, na przykład do łączności. Oczywiście telefon posiada Bluetooth, przesył danych przez Bluetooth, przez USB i sieci komórkowe, co też jest bardzo ciekawa opcja i ważna w tym telefonie. Tu możemy wybrać sieć GSM i 3G i tylko GSM. Także jeśli mamy problemy z zasięgiem, na przykład z sieci 3G, to zmieniamy sobie na GSM, jeśli w przypadku właśnie tego miejsca, w którym nam lepiej łapie GSM, to nam oczywiście pomoże. Teraz sobie przejdziemy dalej, zobaczymy sobie na przykład funkcję naszego wyświetlacza. Tu mamy oczywiście jasność, która jest bardzo popularna w Sony Ericssonach. Zmniejszamy sobie do 50%, podobnie jak w smartfonach. Jest to standardowa opcja i bardzo naprawdę przydatna. Tu widzimy jeszcze w rozrywce znajduje się Track ID. To była naprawdę bardzo popularna funkcja w Sony Ericssonach. Dzięki niej nagrywaliśmy utwór na przykład z radia, który nam się podobał. Nie znaleźliśmy jego wykonawcy bądź nazwy i dzięki temu przez internet oczywiście tę nazwę nam dzięki tej aplikacji znajdowało. Teraz chyba już to jest nieaktualne. Nawet nie testowałem już dawno. Usługi lokalizacyjne, GPS przez internet, Video D, Photo D, Music D, podstawowe aplikacje, dzięki którym możemy konwertować, ucinać i tak dalej nasze zdjęcia, wideo i muzykę. Zdalne sterowanie, dzięki któremu możemy połączyć się przez Bluetooth do drugiego telefonu i możemy tam przez ten Bluetooth pisać SMS-y, włączać dźwięki i tak dalej. I nagraj oczywiście dźwięk, podstawowa funkcja w każdym telefonie. Oczywiście na głównym menu widzimy jeszcze budzik. Budzik oczywiście uruchamia się nawet gdy telefon nam bateria pada w telefonie, bądź gdy go włączymy. Teraz sobie przejdziemy do naszego aparatu i sprawdzimy jego jakość naszego aparaciku. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie, na przykład takiego długopisika. Telefon niestety nie posiada autofokusa, więc jak nam będzie zdjęcie, taka będzie jakość tego zdjęcia.
I tu widzimy w tym przypadku, jest to 3,2 megapikselowy aparacik. Zdjęcie no nie jest jakieś rewelacyjne. W każdym bądź razie takie zdjęcie też nie jest całkiem takie złe. Coś tam na pewno zobaczymy sobie. Zobaczymy, czy w ogóle jest opcja powiększenia. Zobaczymy sobie. No nie widzę takiej opcji. Ale powinna być z klawiszami. O, jest z klawiszami, tak wspomniałem wcześniej. I tak zdjęcie przykładowe długopisa się prezentuje. Nie jest to dobra jakość, bo ciężko zrobić dobre zdjęcie bez autofokusa, ale jakieś tam zdjęcie sporadycznie tym telefonem wykonamy. I będę już Wam pokazywał podstawowych tutaj opcji tego aparaciku, bo naprawdę jest to zbędne przy takim aparacie. Teraz sobie przejdziemy do oryginalnych dźwięków tego telefonu, jakie zostały ubrane przez producenta. Coś bardzo ubogo tych dźwięków, ale słyszycie, że telefon posiada naprawdę bardzo dobrą jakość dźwięku i naprawdę jest bardzo głośny jak na telefon niemuzyczny. Teraz przejdziemy sobie dalej, zobaczymy sobie inne opcje. Tu mamy wideo, oczywiście telefon obsługuje wideo w formacie 3GP. Motywy różnego typu, gierki. Tu widzimy gierki w większości wgrane przez producenta. I następnie aplikacje. Oczywiście możemy sobie dogrywać gierki, aplikacje w formacie JAR na rozdziałkę tego naszego wyświetlacza. Tak jak wspomniałem, rozdziałka tego wyświetlacza to 240 na 320. Takie gierki spokojnie sobie znajdziecie na stronach internetowych angielskich, nawet i polskich. Sporo takich jeszcze gierek się znajduje w internecie. Tu widzimy fajną aplikację Walk Make. Tu możemy sobie liczyć nasze kroki w ciągu naszego dnia, bo oczywiście telefon posiada czujnik ruchu. Teraz sobie przejdziemy do naszego Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji o tym telefonie znajdziecie pod tym filmem. Cześć.